Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Sangyonga Rexton. Obecna gama modelowa koreańskiego Sangyonga to Tivoli, Corando, Musso i Rexton. I nie wiem jak waszym zdaniem, ale moim zdaniem nazwa Rexton brzmi naprawdę bardzo bojowo, agresywnie, no tak mocarnie. Czyli pasuje do auta, bo jak widzicie, nowy Rexton wygląda mocarnie. Ma przeogromny przedni grill, wielkie lampy i ogólnie cały jest wielki. Długość nowego Rextona to 4850 mm, wysokość to 1825 z railingami, a szerokość to 1960 mm. Rozstaw osi wynosi 2865 mm, a prześwit to konkretne 22 cm. No kawał fury, która wygląda dość atrakcyjnie. Co prawda przypomina mi nieco z przodu Audi Q7, DS7 albo Land Cruisera, a z tyłu Porsche Cayenne, ale ogólnie jest dobrze. To auto naprawdę może się podobać, chociaż ja oczywiście mam parę uwag. Po pierwsze, chromowane felgi. Kto dzisiaj tak jeszcze robi? To chyba stara taka amerykańska moda, gdzie do nawigatorów czy Escalade'ów wrzucano gigantyczne chromowane felgi. Moim zdaniem wygląda to obecnie słabo i bardzo łatwo to zniszczyć w terenie, a przecież to auto jest w teren. Na szczęście te felgi to opcja, chociaż jak chcecie 20 cali, to tylko ten wzór chromowany jest dostępny. Kolejna kwestia to atrapy wydechów. No to jest beznadziejne i niepotrzebne. No i na koniec kierunkowskazy z tyłu, które są na dole w zderzaku, a nie w górnych głównych kloszach. To powinno być prawnie uregulowane. Kierunkowskazy mają być na górze. A nie, przepraszam, to jeszcze nie koniec. Bo wcześniej powiedziałem, że prześwit wynosi 22 cm, a tak naprawdę to jest równe 20 cm. Niby tylko 2 cm różnicy, ale to jest 10% mniej, a to już jest dużo. Chociaż naprawdę duży to jest bagażnik. Rexton może występować zarówno w odmianie 5, jak i 7-osobowej i w zależności od wersji możemy mieć kufer od 236 do aż 1977 litrów. I tu jak widzicie, najmniejszy wariant jest przy układzie 7-osobowym i każdy fotel jest rozłożony, a wartość maksymalna 1977 jest w układzie 5-osobowym, gdzie drugi rząd jest położony. W ogóle szanuję Sangyonga za pełne dane dotyczące bagażnika, mało kto podaje to aż tak szczegółowo. Moja wersja jest 5-osobowa i bagażnik, tak jak teraz pokazuję, ma potężne 784 litry. Kufer nie ma drugiego dna, ani nie da się zajrzeć pod tą podłogę. Mamy po prostu taką wielką japę i koniec. Jest tak duży, że ja nie sięgam do końca. Nieźle. Po bokach mamy schowki. Jeden otwarty po prawej stronie, gdzie zmieścimy nawet gaśnicę, a drugi schowek jest po lewej stronie, jest on zamykany i tam mamy apteczkę, zestaw naprawczy czy kable do instalacji elektrycznej auta. Miło też, że producent pomyślał o możliwości przesunięcia rolety nieco do tyłu, tak żeby można było w pełni położyć oparcie kanapy. A kanapa ma regulowane oparcie oraz możemy ją albo położyć na płas, albo podnieść cały fotel do przodu. W ten sposób mamy naprawdę jaskinię do przewożenia ogromnych przedmiotów. To mi się bardzo podoba. Podoba mi się też to, jak mocno można położyć oparcie tylnej kanapy. No, normalnie można tutaj spać. Miejsca z tyłu też jest mnóstwo, a jedyny mały minus to bardzo wysokie wsiadanie. Trzeba się wręcz wdrapać na górę. Dobrze jest ta rączka, bo można się podciągnąć. Miejsca zarówno na nogi, jak i na głowę mam bardzo dużo, a fotele są bardzo wygodne. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na poje oraz schowkiem, są oddzielne nawiewy, złącza oraz gazetowniki i rolety w oknach. Trochę szkoda, że nie ma oddzielnej strefy klimatyzacji oraz słabo, że jest piano black na rączkach. Ciekawą opcją jest możliwość sterowania fotelem pasażera z przodu z poziomu kanapy, czyli z tyłu. Nie wiem, czy ktoś będzie używał Rextona jako limuzyny, ale jakby chciał, to się może do tego przydać. Z przodu w opcji fotel może być w pełni elektryczny, podgrzewany, wentylowany oraz skórzany. Niestety, w podstawie fotel nie ma nawet regulacji odcinka lędźwiowego. No to jest słabe. Ale słabo na pewno nie wygląda ten testowany fotel, zwłaszcza w takiej czekoladowej skórze Nappa i z tymi przeszyciami. Naprawdę, wygląda to premium i w dotyku ta skóra jest naprawdę bardzo dobra. Fotel ma bardzo dużą regulację i bardzo łatwo wybrać odpowiednią pozycję. Siedzimy oczywiście bardzo wysoko i mamy świetną widoczność.
Jedyny minus to regulacja lędźwi jest tylko w jednej płaszczyźnie, no co nie każdemu może przypasować. Pora na deskę rozdzielczą, która podobnie jak testowane fotele może wyglądać premium. No popatrzcie na ten wzór niczym jakiś Louis Vuitton. I co ważne, na żywo to naprawdę bardzo dobrze się prezentuje, ma niezłą jakość i wygląda świetnie. W ogóle jakość wykończenia wnętrza i plastików jest zaskakująco dobra. No okej. Znowu schodzi farba z kluczyka, co jest nieakceptowalne, ale w kabinie jest znacznie lepiej. W zasadzie to poza lekkim skrzypieniem daszka nad zegarami oraz nieszczęsnym piano black na drzwiach jest bardzo dobrze. Jeszcze wracając do wyglądu deski, to, co mi się nie podoba we wnętrzu i w sumie na zewnątrz też, to emblemat Sangyonga. Inne firmy już dawno zmodernizowały swoje znaczki i wyglądają znacznie nowocześniej, a Koreańczycy mają ten znaczek jakiś taki chiński. Moim zdaniem powinni go nieco poprawić i byłoby znacznie lepiej. Mój egzemplarz ma 2 duże ekrany, ale w podstawie tak dobrze nie ma. Ba, w podstawie nie mamy nawet radia, tylko zaślepkę na środku oraz mały 3,5-calowy ekran od komputera pokładowego. Ja miałem cyfrowe zegary, które są w porządku, mają też zwykłe motywy i są naprawdę czytelne. Niestety, podobnie jak i multimedia, takie zegary cyfrowe nie zostały przetłumaczone na język polski. To jest dla mnie bardzo dziwne, wręcz niezrozumiałe, przecież to nie będzie kosztowało nie wiadomo ile, a klienci na pewno to docenią. Multimedia są w ogóle bardzo przeciętne, mają dość skomplikowanie pochowane opcje oraz działają czasami z bardzo dużym opóźnieniem. Zresztą zegary cyfrowe też przy przełączaniu pomiędzy motywami nieco klatkują. W ogóle miałem dziwną sytuację podczas testu, że system nagle sam z siebie poinformował mnie, że musi się zrestartować w celu poprawy stabilności systemu. Po takim restarcie, który trwał około 30 sekund, system działał tak samo jak przed restartem. Ciekawa jest też ta plomba, którą bym zrywał, jakbym tylko kupił to auto, bo to strasznie szpeci ładną deskę rozdzielczą. Miło, że Rexton ma fizyczne przyciski od audio czy klimatyzacji, przez co obsługa tego jest prosta i intuicyjna. Świetna jest też opcjonalna kamera cofania 360 stopni z funkcją rzutu 3D. Działa naprawdę świetnie, ma bardzo ładną rozdzielczość oraz bardzo dobrą jakość nawet w nocy. Brawo! W kabinie jest też oświetlenie nastrojowe, które w sumie producent mógłby sobie darować. Mamy jeden taki krótki pasek LED na środku przed pasażerem i to wszystko. Nawet nie wiem, gdzie się zmieniały kolory. I jeszcze jeden taki szczegół z dywanikami. Otóż mają one dziurki na blokady, tak żeby się nie przesuwały podczas jazdy, ale w podłodze w Rextonie nie ma tych blokad. Dziwne. To jeszcze szybki rzut oka na schowki i zaraz zaglądamy pod maskę. No i jesteśmy. Pod maską Rextona w Polsce może pracować tylko jeden silnik, czyli 2.2 turbodiesel o mocy 202 koni i momencie 400-401 Nm. Tak ten diesel brzmi. Na zewnątrz klasyczna rzędowa 4 diesel z turbo, ale w kabinie jest rewelacyjnie. Poważnie, rewelacyjnie i wyciszenie kabiny jest cudowne. Naprawdę cudowne i to zarówno silnik pracuje bardzo cicho, jak i praktycznie w ogóle nie słychać szumu z powietrza i to nawet przy prędkościach autostradowych. A przypomnę, że to auto jest ogromne. Zresztą nie tylko wyciszenie jest świetnie, bo pochwalić też trzeba elastyczność oraz osiągi auta. Silnik wstaje od 1500 obrotów i bardzo dobrze sobie radzi z tym wielkim i ciężkim autem. Ciężkim, bo Rexton w zależności od wersji waży od 1960 do 2240 kg. No i teraz powinienem Wam powiedzieć, jakie jest przyspieszenie Rextona, ale tego nie zrobię. Nie zrobię tego, bo producent nie podaje takiej wartości oraz nie zrobię tego, bo auto mi się popsuło podczas 3. dnia testów. Podczas jazdy w trasie nagle pojawił się check engine, a po jakichś 10 minutach auto straciło kompletnie moc.
i ta moc już niestety nie wracała. To znaczy wracała po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, no wiecie, taki trik komputerowca, ale po kolejnych 10 minutach znowu znikała. Swoją drogą, check engine jest taki mały i tak schowany, że bardzo łatwo można go przegapić. Tutaj auto nic nie krzyczy, że ma błąd, po prostu mała pomarańczowa łódź podwodna jest w prawym dolnym rogu zegarów i to wszystko. Jako że auto popsuło mi się w weekend, więc serwisy były zamknięte, to dałem je w poniedziałek w samo południe do serwisu. Niestety, do dzisiaj, a minęło już prawie 2 tygodnie, nie dostałem odpowiedzi, telefonu, ani żadnej informacji, co się stało. Domyślam się więc, że to nie była jakaś błahostka, bo auto miałem mieć jeszcze przez kolejne 3 dni, o czym uprzedzałem, więc naprawa miała być priorytetowa. No cóż, jak dowiem się, co się stało, to dodam to w pierwszym komentarzu pod filmem. Tak więc, testu przyspieszenia nie będzie, tak samo jak nie będzie jazdy w terenie. W sumie to drugie świetnie zrobił Marcin z kanału Autocentrum, więc odsyłam go teraz w prawym górnym rogu do tego materiału. Przeorał go pięknie. A co do testu przyspieszenia, to jak jeździłem 4 lata temu Rextonem z tym samym silnikiem, ale nieco słabszym, bo mocą 181 koni, to osiągnąłem 11,4 sekundy do setki. Teraz więc wnioskuję, że czas wynosi około 10,5 do 11 sekund. Tak jak mówiłem, przez połowę testu miałem sprawny samochód, więc mogę dużo powiedzieć o komforcie, elastyczności czy spalaniu, no jak jeszcze działał. Ale zanim o tym, to wrócę jeszcze do silnika i skrzyni biegów. Otóż konstrukcja, która jest pod maską, to jest konstrukcja własna z SsangYonga, czyli silnik jest własną konstrukcją, a automatyczna skrzynia biegów jest od Hyundai'a. Jest to 8-stopniowy Aisin, który działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Płynnie zmienia biegi, nie gubi się i nie ma bardzo dużego opóźnienia. Podoba mi się. Rextona można kupić zarówno z napędem na tylną oś, jak i opcjonalnym napędem 4x4. Dopłata do 4x4 to 9000 zł, a dopłata do blokady tylnego mostu to dodatkowe 2000 zł. Co ciekawe, dla najtańszej wersji wyposażenia, Crystal, nie da się dokupić tej blokady. Dziwne i trochę szkoda. Mój egzemplarz miał napęd 4x4 i wtedy do wyboru mamy 4H oraz 4L, czyli z reduktorem. Jazda z napędem 4x4 możliwa jest tylko w terenie bądź na śliskiej nawierzchni, ponieważ nie mamy centralnego mechanizmu różnicowego. Jazda z napędem 4x4 po suchym asfalcie może spowodować spore zniszczenia, a nawet w skrajnych wypadkach spowodować wypadek, no bo koła kręcą się z tą samą prędkością. Warto o tym pamiętać. Czyli po suchym asfalcie zawsze jeździmy z napędem na tylną oś. Nie mówiłem też jeszcze o tym, że Rexton to auto na ramię, czyli tak jak prawdziwe terenówki czy pick-upy. To ma swoje zalety i wady, a największą zazwyczaj jest komfort podróżowania. Auto na ramię są zazwyczaj sztywniejsze, przez co mocniej podskakują i gorzej wybierają nierówności. W Rextonie jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze, auto jest komfortowe i nieźle wybiera nierówności. Naprawdę nieźle. Nieźle też trzeba opisać spalanie, bo dopóki auto mi się nie popsuło, to w mieście spalało mi około 10 litrów, a na trasie potrafiłem zejść do wartości nawet poniżej 7 litrów. Oczywiście to przy jeździe około 90 km na godzinę, ale i tak świetny wynik jak na tak wielkie auto. Przy 120 Rexton pali 8 litrów, a przy 140 9,5. Bak paliwa ma 70 litrów, więc na pełnym baku spokojnie w trasie zrobimy 700 km. Mój rekord w mieście to 7,8 litrów, ale była to jazda super eko w samo południe i miałem już też wtedy check engine, więc nie wiem jak to wpływało na zużycie paliwa. Warto też wspomnieć o właściwościach pociągowych Rextona, który może ciągnąć przyczepę z hamulcem o masie 3 lub 3,5 tony. Mówię lub, bo różne strony podają różne wartości, ale i tak jest to bardzo dobry wynik. Pora więc na cennik. Najtańszy Rexton z napędem na tył kosztuje 173 tysiące złotych. Dopłata do 4x4 to 9 tysięcy złotych, więc najtańszy Rexton 4x4 kosztuje minimum 182 tysiące złotych. Testowany egzemplarz to wersja Sapphire z dodatkowymi opcjami, dlatego też cena to około 260 tysięcy złotych. Wydaje się dużo, prawda? Jak za koreańską, mało znaną markę. Pora więc porównać to z konkurencją. Jedyne auto na rynku, które również jest na ramię i jest podobnej wielkości i przeznaczenia, to Toyota Land Cruiser. Co prawda, Land Cruiser ma diesla o pojemności 2,8 litra, ale moc jest niemal taka sama, bo ma 204 konie, a Rexton 202. Toyota startuje od 239 tysięcy złotych za wersję z automatem i 4x4, czyli jest o 57 tysięcy złotych droższa niż SsangYong też z 4x4 i automatem. Podobnie jest jak wybierzemy najdroższe wyposażenie, to różnica również jest około 60 tysięcy złotych. Sporo. Jeśli jednak nie chcemy aż tak dobrych właściwości terenowych i tak dużego udźwigu, to za konkurencję można chyba uznać Kia Sorento czy Hyundai Santa Fe.
Podobne wymiary, też diesle pod maską o mocy 193 koni, napęd 4x4 i automat. Cena to 200 000 złotych w podstawie oraz około 260 000 złotych z pełnym wyposażeniem, czyli bardzo podobnie jak Rexton. Rexton ma oczywiście lepsze właściwości terenowe i pociągowe, bo Kia czy Hyundai mogą mieć na haku 2,5 tony, a nie 3 lub 3,5 tony. Obawiam się jednak, że przy odsprzedaży Toyoty, Kii czy Hyundai'a utrata wartości będzie dużo niższa niż w przypadku Rextona, tak samo jak i będzie więcej zainteresowanych. Tak czy inaczej uważam, że Rexton to bardzo miłe zaskoczenie i naprawdę udana konstrukcja. Ogromne, dobrze wyglądające auto, które jest przestronne, świetnie wyciszone i w miarę ekonomiczne. Do tego dzięki swojej konstrukcji na ramię ma duże możliwości w terenie i może pociągnąć sporą, ciężką przyczepę. To najlepszy Sankyong, jaki jest w ofercie. Tak, popsuł mi się w trakcie testu i do dzisiaj nie wiem, co się z nim stało, ale przewertowałem fora polskie i zagraniczne i nie natrafiłem na problemy z tymi samochodami, więc liczę, że to jakiś problem tylko z moim egzemplarzem. No i liczę, że do innych serwis szybciej odzwania. Cześć! Gasimy. Piękna animacja, pyk.